Wygląda na to, że dzisiejsza podróż rozpocznie się tak, jak była zaplanowana. Pływanie z rekinami. Dzisiaj tak wygląda klatka. Do której będziemy wchodzić. Rekiny będą pływać dookoła. Solidna, dobrze zrobiona. Tyle co powiedzieli, to raczej jest mała szansa na to, żeby pływać z tymi białymi rekinami, gdyż są one na wymarciu. Zaczynają od siadania, potem będzie i kurs, pokazanie tego, jak należy, co należy robić, czego nie należy robić i tak dalej. I potem idziemy na statek i to jest w sumie już trochę opisane, mniej więcej jak to będzie wyglądać. 8 osób w klatce. When the cage is in the water, your dive master Jeff will give everyone a set of booties and a wetsuit. Flap opens, you put your bum on top, throw your legs over, step on this, push yourself off, sink yourself into the cage. Okay, that cage is a 7-person cage, but everyone will get 2 dives today. I've got a first aid kit, I've got snacks, I've got lollipops, I've got a radio, I've got a cell phone, we've got everything fully prepared. The cage will be on this side of the boat. You are free to move around wherever you wish on the boat, just please be mindful, just keep this place for myself and my crew to work. Fantastic. You are free to use water temperature, kelp, the growing of the kelp. Powiem wam, że jaja. Part of the barrier project. Wcisnąłem się. Wszyscy się teraz przebierają. Ogólnie śmierdzi. O, już widzę. Акула приплыла! Takim sposobem właśnie zachęcają rekiny, żeby przypłynęły. And then you guys will be in the next cage together. It's too late, don't worry. Okay, all the way right for me. Look up. Perfect, thank you. You put them in and I'll... 4, and then maybe that couple in the cabin. This group is all together. Where's the shark? Nie wiem, czy mnie słuchać, ale powiem wam, jest kurde zimno. Jest 15 stopni. There's big stingray on the right, guys. Down for stingray. Tak to wygląda z góry. Ludzie siedzą w klatce i zanurzają się. Nie jesteśmy jedyni. Tu jest drugi. Robią dokładnie to samo. Ale jaja. O! No wielka. Stingray. Dzisiaj jest kiepska widoczność. Shark in front of you! Shark in front of you! Down, down, go down, go down! Down, 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 down! Down, down! Down, down!
Kolejny jest. Szczerze mówiąc, to z góry są lepsze widoki niż z dołu w tym momencie, przez to jaka jest słaba widoczność. Płynie. Down in front, down, down, down. Down in front, down in front, down, 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 down. Wow. No teraz to było świetne. Teraz jest lepiej, bo jest więcej rekinów, niektóre może są dwie łódki i więcej jedzenia wrzucają. W tym momencie rekiny pływają między nami i między nimi. Ogólnie sugerują, żeby tutaj w tym regionie nie pływać, mimo że jest ładna plaża i tak dalej. Na razie trzeba tego unikać ze względu na ilość rekinów, które są w okolicy. Fajnie tego doświadczyć, ale byłoby lepiej dla nas, byłoby lepsza widoczność. To pięknie pachnące jedzonko. Andrew, 10 minutes. 10 minutes. 10 minuten dan, gooi ons. Change, you can do that now. You don't have to change. O, to śmierdzi. Moja wycieczka z rekinami zakończyła się pomyślnie. Nikt nikogo nie zjadł, chyba że znajdę jakąś restaurację dobrą. Nie to doświadczenie. Popływasz przy rekinach, na szczęście one nie mogą cię zaatakować, nie mogą cię zjeść, ani ugryźć, cokolwiek. Też ich nie dotykasz, nie dotkniesz ich tak naprawdę. Najgorzej było, jak zanurzałeś, wychodziłeś i woda wpływała ci na plecy u góry, gdzie nie byłeś wcale zbytnio mokry i nagle taka zimna woda ci leci po plecach. Łączny koszt tego to było 100 funtów. Po tej wycieczce wziąłem samochód i pojechałem dalej. Znalazłem się w punkcie, gdzie Ocean Indyjski spotyka się z Oceanem Atlantyckim. Jakoś te wody nie mają dwóch różnych kolorów, jak niektóre zdjęcia czasami sugerują. Bardziej w Amazonii rzeka Amazonka spotyka się z jakąś inną rzeką. Tam są dwa różne kolory. Miejsce, w którym spotyka się Ocean Indyjski z Atlantyckim, jest najbardziej wysuniętym na południe miejscem całego kontynentu afrykańskiego. Miał ktoś ochotę się wykąpać, miał odwagę się wykąpać, to mógłby się pewnie wykąpać w jednym i w drugim oceanie za jednym razem. Chociaż pewnie bym tego nie sugerował, bo nie wygląda to na zbyt bezpieczne. Dojechałem na Strathspey, na plaży. Z ciekawości zobaczymy. Tutaj widzę, że ludzie pływają, nie tak jak było, gdzie były dwa oceany. O, ochroniarz jest. To był prywatny ochroniarz. Z bronią. Oni tutaj, z tego co zrozumiałem, to rozmawiałem z właścicielką jednego domu, mówi, że mają ochronę i jak jest jakiś problem, to dzwonią po prywatną ochronę i nikt nie dzwoni na policję. Bo policja jest mało, niedofinansowana i płacą za prywatną ochronę. I to skutkuje szybką reakcją, szybką pomocą. Nie ma problemu. I Ocean Indyjski zaliczony. Zrobiłem sobie małą przejażdżkę. Tak z 1,5 godziny wracam. Gdycie, gdzie mogę być? Na kolejnej plaży. Plaż tu wcale nie ma, nie? Jest 26 stopni. Chmury znikają. Ale plaże są. Wiecie, co jest dobrego w tej plaży? Że obok znalazłem piwiarnię, gdzie ważą piwo, swoje piwo robią. Mają różne rodzaje jedzenia. No niestety jak zwykle mają burgery, pizzę, jakieś tam inne. I osoba, która pracuje, zarekomendowała mi niemiecką potrawę. No to ją wezmę. A jak możecie zobaczyć, to wygrali jakieś nagrody. Ważą swoje piwo. Standardowo ja sobie wybrałem Weissbierę. Takie fajne, oldschoolowe miejsce.
Well Coast Brewing Company. Zobaczcie, wszystko robione lokalnie. Z tego co mi Keller mówił, najbardziej lokalną potrawą byłaby ryba, której obecnie w tym momencie nie mają, nie robią, bo nie mają świeżej ryby już, ale normalnie by polecił rybę. Panowie i panie, czas na ucztę. Na zdrowie. Tu góry macie nazwę tego miejsca. Powiem wam, to jedzenie było po prostu rewelacyjne. Z piwem, piwo było dobre, ale to mięso, coś niesamowitego. Jakbyście kiedyś byli w Pearl Beach, śmiało idźcie do tej piwiarni, restauracji, rewelacja. Jestem tak najedzony, że chyba teraz powinien pójść spać. Dobra, zaczynamy nowy dzień. Dzisiaj jest pochmurnie, dla odmiany. Pierwszy dzień, który ma trochę chmur czy sporo chmur od tygodnia. Dzisiejszy dzień zaczniemy od tego, że idziemy do sanktuarium kotów i panter. Przy okazji zapomniałem dodać, że to wczorajsze jedzenie kosztowało mnie 12 funtów. Tutaj trzeba się zawsze umówić przed przyjazdem. Trzeba mieć pre-booking zrobiony. Co jest ciekawe, to na wejściu po lewej stronie jest taki monument pamięci kotów. Co jest bardzo ciekawe, tutaj macie na wejściu macie fajne porównanie tego, jak te lwy wyglądały przed adopcją, przed pomocą i po. Jest ogromna różnica. Welcome. My name is Lynn. And so an ethical sanctuary or a true sanctuary is basically a sanctuary that is bound or run by a certain set of rules or guidelines. We are absolutely against breeding of captive cats. The cats here on the sanctuary, they are sterilized. We also have a very strong no petting or no interaction policy. We are also obviously against the hunting and trading of cats as well. So she is a beautiful black African leopard. And there's something quite striking about her in particular. She is very small in size. I don't know if you can see this from a distance, but she's about half the size she should be. She only weighs about 23 kg. Hi, Race. Hi, buddy. A mixture between a Bengal and a Siberian tiger. And you can see he's drinking from his water bowl, so it also enables us to clean his water daily. We can close this drop gate here and come inside and clean the water bowl. Tu na platformie możecie zobaczyć dwie lwice. Ważą między 140 a 160 kg. Hi guys, you're gonna come say hello. Rata. Mam tutaj dwa lwy. Po lewej stronie jest jeszcze jeden piękny, a z blisko, ale po przyczynie nas byśmy go nie nagrywali, z względu na jego historię i jakim sposobem został uratowany. Thank you guys. So everybody, this is Oliver over here and Neptune. So everybody, this is Gabriel. He's our golden leopard. Apparently he fell from a platform and broke his two front paws. And so he spent the first part of his life in casts. And he needed such constant care and vigilance that the owner of the facility actually took him home with him. So he spent the first part of his life in the home with this owner, with his kids and his wife. Wejście kosztowało z 15 funtów. Szczerze mówiąc, jest to warte tego. Jest to niesamowite miejsce. Myślę, że ktokolwiek byłby w tym okolicy, powinien przyjść i zobaczyć te zwierzęta, posłuchać historii tych zwierząt, jak zostały uratowane, jak im pomogli, jak złożyli w ogóle to całe Panthera Africa. Osoby, które tu przyjechały z zagranicy i zaczęły pracować i okazało się, że to były breeding farms, czyli gdzie po prostu produkowali koty na sprzedaż i żyją w takich fatalnych warunkach i tak dalej. Jest zdecydowanie warto, jest to niesamowite miejsce. Thank you so much for coming out and learning about Ethical Sanctuary, about our adoption program. Doesn't mean you get to take home any of our cats. It's a donation, monthly contribution. Wycieczka bardzo udana, naprawdę mega fajna. To miejsce próbuje uświadomić ludzi i jest na tyle zrobione, że te zwierzęta, które uratowali, są w stanie żyć godnie do końca swoich dni. Znajduję się w kolejnym ciekawym miejscu. The Keldens. Jest gdzie są jaskinie.
Co jest ciekawe, w tych regionach na wybrzeżu pływają też delfiny, oprócz dużo ptaków, także są wieloryby. I w tej zatoce w październiku, w listopadzie można zobaczyć bardzo dużo wielorybów. Ta informacja opisuje, jakim sposobem można rozróżnić, jaki wieloryb z jakim wielorybem. Dzisiaj jest niezłe zachmurzenie i w sumie może i dobrze, nie spalę się dzisiaj, ale wciąż bardzo ładnie to wygląda. Patrzcie, jaki ładny widok. Oczywiście jest kolejne drewniane okno, ale widok przez nie jest rewelacyjny. Tam na dół jest ta platforma, gdzieś tam w tą stronę będę szedł teraz. Do tych jaskiń podobno są płatne, ale zobaczymy, nie jestem pewny. Które były już tutaj datowane 85 tysięcy lat temu. No to ruszamy. Widać jaskinie. Może też pływać, ale na własne ryzyko. Nie, widoki są rewelacyjne. To wszystko? Boże. To jest jakaś porażka. Tu no, musi być coś jeszcze. Idziemy dalej zobaczyć. O, jest więcej. Na szczęście, bo już się bałem. Od razu lepiej. To co to jest? Przynajmniej wiemy, że werpa używa się gazonów. Ciekawe, jak ludzie mieszkali na epoce ramienia opanego, jak to kopało im na głowę, wilgotno. To jest na pewno bezpiecznie, bo jesteście schowani, ukryci. Tu już jest chłodniej. Woda była o wiele niżej i tak naprawdę te jaskinie nie były tuż przy wodzie, jak są obecnie. Nieźle. Jeżeli ktoś by mi się spytał, czy warto zobaczyć te jaskinie, nie, trochę szkoda czasu. Okej, idziemy dalej. Jestem w ostatnim miejscu, w którym bodajże będę mieć styczność z pingwinami afrykańskimi, tońcami. Jest to sanktuarium pingwinów i ptaków morskich. Już z daleka widać, że miejsce może być bardzo ciekawe, bardzo fajne. Na początku są jakieś różne informacje na temat ziemi. O, tutaj już pingwiny siedzą. Ale jaja. Ty, ale fajnie. Oczywiście jest więcej informacji na temat pingwinów. To centrum jest za darmo, można wejść i o 15 będą je karmić. Co jest mega ciekawe, mają też kamery na wyspach, gdzie oni monitorują wszystkie pingwiny. Niestety nie jesteśmy w stanie na żywo zobaczyć, jak będą je karmić. To karmienie odbywa się tam i prezentują wszystko na dużym monitorze. Codziennie o godzinie 3 w tym sanktuarium jest napisane, jest karmienie pingwinów. Każdy może przyjść oglądać. Obecnie pingwiny wróciły do basenu, żeby popływać, żeby poćwiczyły trochę. Tu chodzi wyłącznie o rehabilitację i pływanie, że trzeba je obserwować, jak pływają, żeby im się nic nie stało, tak jak my obserwujemy własne dzieci, jak idą na basen. No to ostatnie spojrzenie na pingwiny, które już się najadły, poćwiczyły, teraz się myją, suszą, bo musi dalej relaksować. Niektóre tam dalej pływają, się bawią. Wychodzimy. Wydaje mi się, że to była moja ostatnia styczność z pingwinami
afrykańskimi na chwilę obecną. Doświadczenie było bardzo fajne, zobaczyć jak one wcinają, jak się poruszają, są aktywne, bo te poprzednie to nie były takie aktywne jak te tutaj. Dodatkowo to całe doświadczenie było za darmo. Następnym razem może też wy przyjedziecie. Stwierdziłem, że czas coś zjeść. Zostało mi polecone, żeby udać się do restauracji Africanos. Budynek przypomina architekturę niemiecką czy holenderską, słomiany dach. Question. What about the experience with the crocodiles? There's a tour we can go and have a look? So our tours run on the hour. Okay. So the last tour of the days are going to be at 4 o'clock. 60 rand for adults. Okay. And no booking necessary. Nie wiem, czy słyszeliście. Pójdę sobie, zobaczę krokodyle. Udało mi się, jest to ostatnia godzina, kiedy robię te wycieczki. I potem przyjdę do restauracji, zobaczymy, co mają w menu. This is the Nile crocodile, also known as the African crocodile. It is the largest crocodile species in Africa. The crocodile can survive and travel by ocean. The alligator also has a V-shaped snout, whereas the crocodile has a more U-shaped snout. So lethal under 10 degrees maybe. Okay. But that is also, it's a spitball park. It's very difficult to say because, of course, then during our winters where it is like 15 degrees or 10 degrees during the day, then they are laying under there where they are heated. Skoro jest to farma z krokodylami, to zastanawiam się, czy w menu ich restauracji nie ma czegoś z tym związanego. Ale kurczę, chyba nie widzę. O kurde, albo by jaja. Dzisiaj nie ma krokodyla na talerzu, ale jest stek. Dnia nie można zakończyć bez ciekawostki. Nie wiem, czy wiele z Was widziało kiedyś skrzyżowanie czterostopowe. Czyli każda osoba, która wjeżdża na skrzyżowanie, musi się zatrzymać. Jest to rozwiązanie dość popularne w Stanach Zjednoczonych. Nie spodziewałem się, że spotkam takie coś w RPA. Ale zobacz, jak to wygląda. Macie 4 znaki stopu każdej ze stron. W tym momencie osoba, która przejeżdża z mojej strony, musi się zatrzymać i jeżeli to jest pierwsza osoba, to wszystkie inne samochody muszą go puścić. W tym momencie, jeżeli 2 samochody przejeżdżają w tym samym czasie naprzeciwko, jedna to i potem muszą ustąpić sobie pierwszeństwa, tak jak jest zasady ruchu. Ale jest to bardzo dobre rozwiązanie i tak naprawdę dobrze działa. Wydaje mi się, że będziecie oglądać moje wideo w walentynki albo już po walentynkach. Więc oczywiście nie mogę o tym zapomnieć, że w RPA też obchodzą walentynki. Niestety ja jestem tutaj sam, bez mojej żony, więc buziaki dla niej. Dostała już swoje kwiaty ode mnie wcześniej, a Wy, mam nadzieję, będziecie się dobrze również bawić walentynki. Dzisiaj jest moja ostatnia noc w tym miejscu, nad wybrzeżem, nad tą zatoką. Jutro jadę dalej, jadę lekko w głąb, 3 godziny drogi, gdzie czekają mnie kolejne przygody. Mam nadzieję, że dalej interesujące wideo, które będę mógł stworzyć dla Was. Do zobaczenia, cześć!